Szanowni Państwo, zapraszam do zapoznania się z moimi strategiami inwestycyjnymi o nazwie ACE Active. Nowe podejście do asset management. Andrzej Stefaniak. Dane kontaktowe są podane w tle oraz w opisie filmu. Pozdrawiam. Witam serdecznie dzisiaj o poranku. WIG20. Czy euforia będzie trwać? To jest temat przewodni tego wpisu na samym początku. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały nie są dla Was jakąś wartość. I zachęcam także, przypominam, że 20 października w piątek o godzinie 20 w Warszawie w kawiarni Agere Contra będzie ciekawa debata poświęcona temu, co z gospodarką i z rynkami po wyborach, na którą wszystkich serdecznie zapraszam. Zaczynamy. WIG20. Czy euforia będzie trwać? Za nami fantastyczna sesja wczoraj na GPW. Tak jak mówiłem w poprzednim tygodniu, zanik ryzyka związanego z polityką w 2023 roku będzie powodować wzrosty indeksów giełdowych bez względu na to, kto wygra w Polsce wybory. No i faktycznie tak się dzieje. Ale czy euforia będzie trwać? Czy takie dynamiczne wzrosty będą kontynuowane? Wczoraj w popołudniowym komentarzu powiedziałem, że jeżeli sesja na Wall Street nie przyniesie nam mocniejszych spadków, bądź też będzie neutralna, to jutro, czyli we wtorek, będę oczekiwał, że takie nastawienie na dalsze wzrosty, nawet na kolejną fazę dynamicznej tendencji wzrostowej, myślę, że jest to scenariusz bazowy. No i dzisiaj będziemy weryfikować, czy faktycznie tak jest. Czy stan euforycznych zakupów będzie cały czas dominował na rynku, czy takie nastawienie na kontynuację tendencji wzrostowej będzie trwało. Cały czas przypominam, że warszawskie spółki notowane na giełdzie są bardzo nisko wycenione, nawet po tym bardzo silnym wzroście. Te spółki są bardzo silnie niedowartościowane, mają zaniżone wyceny, więc są cały czas bardzo, ale to bardzo atrakcyjne. Jako że wczoraj giełda w Stanach Zjednoczonych raczej zakończyła się pozytywnie niż negatywnie, dlatego też myślę, że jest ogromnie prawdopodobne, że taki euforyczny stan będzie trwać i że nastawienie na dalsze wzrosty indeksu giełdowego WIG20 będzie kontynuowane. A jak widzimy na wykresach, wczoraj nie tylko udało się wrócić nad poziom 2000 punktów, ale także zakończyć dzień blisko maksimów. Dlatego też myślę, że jest naprawdę ogromna szansa, że wkrótce będziemy testować co najmniej maksima tegoroczne, czyli rejon 2200 punktów, a gdyby się okazało, że popyt cały czas ma przewagę, to ruch w kierunku poziomu 2300 punktów będzie w takiej sytuacji na wyciągnięcie ręki, a przypominam, że dopiero w rejonie 2300 punktów mamy górne ograniczenie tego kanału wzrostowego, który teraz jest widoczny na wykresie, więc moim zdaniem dopiero poziom 2300 punktów, czyli rejony położone jeszcze 10% wyżej są miejscem, które mogłoby potencjalnie zatrzymać atakujących na nieco dłużej. Przypominam, zbliżająca się, trwająca już końcówka tego roku, czwarty kwartał bardzo wyraźnie sprzyja temu, żeby akcje były kupowane. Cykl prezydencki w Stanach Zjednoczonych także sprzyja scenariuszom prowzrostowym. To, co się dzieje na GPW, czyli cykle na GPW, także sprzyjają temu, żeby jeszcze co najmniej do przełomu drugiego i trzeciego kwartału w przyszłym roku akcje były zdecydowanie faworyzowane, dyskontując także to, że mamy początek ożywienia gospodarczego w polskiej gospodarce. No i na takiej fali ja osobiście daję nawet ponad 75% prawdopodobieństwa, że indeksy giełdowe w Polsce będą rosnąć w perspektywie krótkoterminowej i w perspektywie do końca tego roku. Dlatego też, drodzy Państwo, nie dziwcie się, że taki mój optymizm jest wielki i że praktycznie od tygodnia w każdym materiale mówię o tak dużym prawdopodobieństwie kontynuacji i ruchu w górę. No i cieszę się też, że faktycznie tak się dzieje. Dla mnie wczoraj najciekawszym i najważniejszym wydarzeniem pod względem tego, co się dzieje na wykresach, było gładkie przełamanie psychologicznego poziomu 2000 punktów. Tak już jest na giełdzie papierów wartościowych, że przełamanie tego poziomu zachęca dodatkowo do kupowania akcji, a jeżeli spadamy poniżej, to do sprzedawania. Ale w tym wypadku widzimy, że presja na rzecz wzrostów indeksów giełdowych ma ogromny potencjał na to, żeby być kontynuowana.
No i pytanie, czy euforia będzie trwać, moim zdaniem jest bardzo prawdopodobne, że nawet w krótkim terminie będziemy świadkami kontynuacji tendencji wzrostowej. A jak zobaczymy sobie na szeroki rynek, na indeks WIG, to w tym wypadku widzimy jeszcze 15% potencjału na wzrosty, czyli w rejon 77-80 tysięcy punktów. Moim zdaniem jest ogromna szansa, że wkrótce będziemy testować te opory, czyli naprawdę jest cały czas duży potencjał ku temu, żeby zaatakować maksima wszechczasów. I teraz zobaczmy te mniejsze sektory. Sektor średnich spółek, czyli indeks MWIG 40, ma też bardzo duży potencjał wzrostowy. Te spółki się w ostatnim czasie zachowały relatywnie słabiej, a jeżeli stanie się faktem, że Unia Europejska odblokowuje w Polsce KPO, to te mniejsze i średnie spółki mogą być głównymi beneficjentami właśnie takiego wydarzenia. Dlatego też moim zdaniem rośnie ogromnie szansa dodatkowo na to, że te średnie i małe spółki będą się wkrótce zachowywały relatywnie lepiej niż te duże spółki z indeksu WIG20, na którym dominują inwestorzy zagraniczni. No i analiza wykresów poziomów ekstremalnych pokazuje, że indeks SWIG 80, czyli te najmniejsze spółki, mają największy potencjał na to, żeby wkrótce już łamać maksima wszechczasów, łamać maksima hossy, ruszyć dalej w górę. No i moim zdaniem jest to scenariusz bazowy. Każde indeksy, subindeksy na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych obroniły swoją średnią 200-sesyjną, a to naprawdę sprzyja temu, żeby wkrótce tendencja wzrostowa była kontynuowana, a być może, żeby nawet euforia miała miejsce na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. I równolegle patrzmy, że od średniej 200-sesyjnej odbijają także polskie obligacje. No i jest potencjał ku temu, żeby obserwować co najmniej atak na tegoroczne minima na rentowności, czyli żeby hossa na polskich obligacjach trwała, ale to, co będzie dalej, będzie uzależnione od oczekiwań inflacyjnych oraz oczekiwań na dalsze luzowanie polityki monetarnej. I teraz właśnie chciałbym przeanalizować, jak rynek sądzi, co się może wydarzyć w polskiej polityce monetarnej w kolejnych miesiącach po wyborach. Jak inwestorzy z Londynu oceniają, co się może wydarzyć. Zaczynamy od wyboru 3-miesięcznego i jak widzimy, po wyborach całkowicie zniknęła szansa na jakąkolwiek obniżkę stóp procentowych. Jeszcze przed wyborami było o 25 punktów bazowych, teraz rynek już nie myśli, że będzie jakakolwiek obniżka stóp procentowych w tym roku, a widzimy także, że rynek prognozuje, że nie będzie aż tak bardzo agresywnego obniżania stóp procentowych w kolejnych miesiącach w 2024 roku. I na chwilę obecną rynek zakłada około 100 punktów bazowych stóp procentowych niżej niż ma to miejsce teraz pod koniec 2024 roku. Jak bardzo na przestrzeni ostatniego miesiąca zmniejszyła się ta skala oczekiwań z około 200 na teraz na około 100 punktów bazowych, czyli mamy być w okolicach 4,5%, 4,5% na stopie referencyjnej Narodowego Banku Polskiego pod koniec przyszłego roku. Natomiast myślę, że dla rynku obligacji cały czas ważne jest to, że tendencja na rzecz dalszego obniżania stóp procentowych będzie trwała. Takie są wnioski, które płyną z zachowania rynku przyszłych stóp procentowych. Złoty raczej ma potencjał ku temu, żeby się dalej umacniać, ale zobaczmy, że już bardzo szybko zaczynamy zbliżać się do tego dolnego ograniczenia kanału konsolidacji 4,40-4,60, który był wcześniej wyznaczony we wrześniu podczas interwencji słownej i taki test może mieć miejsce na naszych oczach. Jeżeli dodatkowo euro-dolar zacznie rosnąć, to w takiej sytuacji w naturalny sposób presja na rzecz polskich aktywów będzie występowała, a złoty będzie miał potencjał ku temu, żeby łamać także i te wsparcia, a na dolar złotym widzimy poziom 4,20, jest tym najważniejszym punktem odniesienia. No i teraz szybki przegląd tego, co się dzieje za granicą. Jak widzimy, rośnie procent uczestników rynku, którzy spodziewają się spadku rentowności amerykańskich obligacji, a one same wracają na poziom 4,70. Dlatego zachowanie amerykańskich obligacji jest bardzo dużym ryzykiem dla wzrostów indeksów giełdowych. Dlatego też moim zdaniem będzie ciężko, żeby indeksy giełdowe w Stanach Zjednoczonych kontynuowały tendencję wzrostową, a przez samym indeksem Standard & Poor's ważny opór w rejonie
w rejonie 4400 punktów. Dlatego też bez nawrotu tendencji spadkowej na obligacjach będzie ciężko przełamać te ważne poziomy. Euro-dolar dzielnie walczy o to, żeby nie przełamać poziomu 1,05. Tutaj korelacja między zachowaniem amerykańskich obligacji a amerykańskim dolarem jest bardzo duża i jeżeli chcemy zwiększyć szansę swojego sukcesu w inwestowaniu na amerykańskim dolarze, to warto posiłkować się tym, co się dzieje na amerykańskich obligacjach. Startuje sezon wyników amerykańskich spółek, no i widzicie, drodzy Państwo, że rynek raczej w tym wypadku oczekuje słabszych wyników niż lepszych, a dzisiejsza giełda w Azji jest w miarę neutralna z lekkim optymizmem, dlatego też spodziewam się neutralnego otwarcia indeksów giełdowych w Europie, może poza Polską, gdzie spodziewam się wyższego otwarcia. Natomiast z danych makroekonomicznych będziemy dzisiaj dyskontować twarde publikacje makroekonomiczne o produkcji przemysłowej o godzinie 15:15 i o sprzedaży detalicznej z 14:30. Dane mają naprawdę duży potencjał ku temu, żeby dać impuls na rynku akcji. No i zobaczymy, czy cały czas rynek dyskontuje słabe dane jako dobre, a dobre jako złe dla rynków akcyjnych. To jest teraz temat dla nas najistotniejszy. Natomiast dla Europy będziemy patrzeć na wskaźnik ZEW dla Niemiec, który poznamy o godzinie 11. To są dane za październik, więc mają większe znaczenie. Rynek surowcowy, czyli złoto, które testuje górne ograniczenie półrocznego kanału spadkowego i ostatnie maksima, to są ważne punkty odniesienia. Wygląda na to, że rynek wkrótce będzie musiał wybrać, przypominam i odsyłam do wczorajszego popołudniowego materiału poświęconemu złotu, gdzie jednoznacznie pokazuje i wskazuje, jakie są przyczyny tego, że niektóre metale i niektóre surowce tak teraz mocno drożeją. Bez wzrostów ceny miedzi, przypominam, nie ma wzrostów indeksów giełdowych w skali większej i nie ma dyskontowania ożywienia gospodarczego, więc na chwilę obecną, utrzymując się poniżej $8100, rynek nie wspiera popytu na ryzyko na indeksach giełdowych, ale taki popyt może się pojawić z powodu zachowania ceny ropy naftowej, która już nie chce rosnąć. I znowu potwierdzamy wcześniej przebitą dolną krawędź kilkumiesięcznego kanału wzrostowego. Rynek ślizga się po tym ruchomym oporze, ale jako, że nie ma siły utrzymać się nad poziomem $87, więc moim zdaniem rośnie szansa, że wkrótce cena ropy naftowej spadnie, a to by sprzyjało popytowi na ryzyko. I na koniec Bitcoin, ponieważ wczoraj pojawiły się ciekawe, bardzo interesujące informacje, że SEC daje pozwolenie na pierwszy ETF na Bitcoina. No i w tej sytuacji widzimy, jak dynamicznie cena Bitcoina ruszyła, nawet przetestowała poziom $30,000. Utrzymywanie się teraz nad poziomem $28,000 daje przejście średniej 200-sesyjnej na wykresie tygodniowym. Warto to pamiętać. I w takiej sytuacji momentalnie inwestorzy średnio i długoterminowi zmieniają swoje nastawienie na prowzrostowe. Dlatego też moim zdaniem każda chwila utrzymania nad poziomem $28,000 faworyzuje scenariusze prowzrostowe. I na chwilę obecną właśnie tak jest. Także poziom $28,000 to jest poziom bardzo, bardzo istotny, a wczorajsza decyzja SEC-u zwiększa prawdopodobieństwo, że będzie nawrót tendencji wzrostowej niż spadkowej w średnim i w długim terminie na tej najbardziej popularnej kryptowalucie. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I widzimy się i słyszymy dzisiaj po południu. Wszystkiego dobrego, stopy zwrotu, pozdrawiam, cześć!